Siemka, ja jestem Adacho i mam nadzieję, że ogłupiliście. Można też się ogłupić trochę przy tych mangach. Nie chciałem tego powiedzieć, ale w sumie wyszło w tym trochę prawdy. Mam nadzieję, że ochłonęliście po ostatniej mandze Yang Jijiego, po wypełnieniu bingo, po zobaczeniu Ultimate SSJ. Mówię tutaj o Dragon Ball AF, czyli mandze, w której każdy rozdział wygląda tak samo. Chociaż tam są drobne różnice, bo gdyby wyglądał tak samo, to za każdym razem mielibyśmy to samo bingo. Dzisiaj wracamy do mangi, która myślę, że mogłaby mieć swoje bingo, chociaż trudno byłoby je wypełnić, ponieważ w każdym rozdziale mamy coś innego. Wcześniej mieliśmy alternatywną wersję Sagi Buu. Na początku w ogóle widzieliśmy czasy prehistoryczne, gdzie Bardock przed wybuchem planety Vegeta, a zresztą nie będę wam tego przypominał, Brogetto. To jest osoba, którą tutaj widzicie, to jest osoba, po której ja może nie zacząłem czytać tę mangę, bo nie wiedziałem na początku, o co tu chodzi, ale widziałem na stronie, na której jestem, na stronie Manga Draft. Oczywiście do tej strony znajdziecie link w opisie, bo wspierajmy oryginalnego twórcę. Oficjalnym twórcą no jest już zmarły niestety Akira Toriyama, ale pan Tybalt Eksplozja dba o to, żeby jakieś dzikie fantazje tyczące się uniwersum Dragon Balla, zwłaszcza pod nieobecność mangi Dragon Ball Super, zostały spełnione, albo przynajmniej pan Tybalt próbuje, bo tak jak mówię, potrójna fuzja Goku, Vegety i Broly'ego to jest coś, co mnie tutaj zachęciło, żeby czytać dalej, także bez zbędnego bajdurzenia przechodzimy do kolejnego rozdziału i prawdopodobnie dzisiaj mała niespodzianka, przeczytamy 2 rozdziały. Nie wiem jak to wyjdzie, ponieważ są to 2 krótkie rozdziały. Jeden ma 22 strony, drugie 30. No a wiecie co jest w kolejnym rozdziale. Wiecie jaki Brogetto jest w kolejnym rozdziale. Nie będę wam mówił, jeśli nie pamiętacie to wasza strata, ale kto ogląda odcinki z Dragon Ball Raw, ten wie o co tak naprawdę chodzi. O jakiego Brogetto mi chodzi. Ten Brogetto, którego tu widzimy, to nie jest coś, co mnie obchodzi. Walczymy oczywiście z Asurą. Kim jest Asura? Też nie będę wam chyba tłumaczył, no bo nie sądzę, żeby ktoś, jakiś nowy widz trafił tutaj do tego miejsca. Chociaż może są. Ja tak patrzę na statystyki, to zawsze kilka subskrypcji wpada. Nawet na tych mangach Dragon Ball Raw, więc podejrzewam, że są tutaj osoby, które są pierwszy raz na moim kanale. Dziwię się wam, że zostawiacie suba akurat przy takim filmie. Natomiast dziękuję. I doceniam każdą subskrypcję. Tak czy siak, Asura skacze w stronę Brogetto. Czekajcie, teraz muszę sobie przypomnieć, czy to się czytało jak manga, czy jak komiks. Wydaje mi się, że czyta się to tak jak komiks, od lewej do prawej, bo tutaj widzimy Brogetto, który bez problemu unika ciosu wyprowadzanego przez Asurę, kontruje uderzając go w brzuch, ten wypluwa krew i po tym widzimy słowa Asury, który mówi: niemożliwe, kim ty do cholery jesteś? Is the power of fusion. To jest dość średnio skonstruowane zdanie, ale niech będzie. Powiedzmy, że tutaj to miało brzmieć... O, X-Fusion. Że to miało brzmieć: to jest moc fuzji! Moje imię to Brogetto. Wyobrażacie sobie, jakby brzmiał głos Brogetto? No w przypadku Gogety i Vegito albo w ogóle fuzji mamy 2 głosy nałożone na siebie, więc aktorzy głosowi muszą grać, jakby współpracować, prawda? Mówić w tym samym tempie. Tutaj musielibyśmy dodać jeszcze 3. głos. To byłoby ciekawe. Jak mogłoby to brzmieć? Wiecie co? Spróbuję to zrobić. Sprawdźmy, jak mogłoby to wyglądać. Postaram się zinscenizować tę scenę. To jest moc fuzji! Moje imię to Brogetto! Nie wiem, jak to teraz zabrzmi, ale jeśli... Zobaczę dopiero w montażu. To jest X-fuzja i Tybalt Eksplozja nam tutaj tłumaczy, że gdyby miał użyć podwójnej potary, to by skutkowało tym, że ta postać byłaby permanentnie scalona, no bo ten rozdział... Okej, dobra, kogo to obchodzi? Technicznie powinienem się nazywać ex-Brogetto, ale wiesz o co chodzi. Zrobimy to szybko, ponieważ ta fuzja trwa tylko 30 minut. Brogetto nie ma zamiaru przebierać w środkach. Rzuca się w stronę Asury, sprzedaje mu potężnego kopniaka, okłada go ciosami, Asura jest zepchnięty do defensywy, Brogetto w swoje ręce tworzy jakąś kulę energii, nawet onomatopeja zachowuje się jak active skill Gogety z 10. rocznicy w Dokanie, zaczyna się po prostu lagować, zium nam tutaj mówi Tybalt Eksplozja. Podoba mi się też to, że zobaczcie, na jednej stronie mam pięknie ułożony kadr, zobaczcie jak pięknie to się tutaj prezentuje, wszędzie docięte ramki, z każdej strony jest równo i tak to wygląda i muszę robić. No okej, panie Tybaldzie, można byłoby to obciąć, ale ja nie będę zaglądał dorowanemu Giertychowi w zęby. Czekaj, co to ma kurwa znaczyć? Brogetto mówi, że energetyczne frontalne ataki od przodu nic ci nie robią, prawda? Ale co jeśli okrążą ziemię? Czyli Brogetto chce zaatakować Asurę od pleców, więc zamiast, nie wiem, przeteleportować się za plecy albo jakoś go zajść, strzela atak do tyłu i ten okrąża ziemię. Czekaj, co? Jego ataki są takie szybkie? Ale udaje mu się, wow, i tak mu udaje się to odbić. Aż się zacząłem jąkać z tego wszystkiego. No, umówmy się, że nawet jeśli te ataki byłyby szybkie, to chyba nie na tyle szybkie, żeby Asura nie zdążył zareagować. Tak, ale podniesiemy jeszcze
poziom o jeden, o jeden krok, mówi Brogetto. Czy ma zamiar się dalej przetransformować? Może już teraz będzie Brogetto White? Asura mimo wszystko przechodzi do ofensywy, ale nie ma już tylu rąk. A nie, ma tyle rąk, ile miał wcześniej, bo on tam sobie wyrósł dodatkowe ręce, jeśli pamiętacie. Hej, pomyślałem, że pokażę ci coś fajnego, mówi Brogetto. Daj mi tylko chwilę. Asura nie ma zamiaru dawać chwili. Nie mam humoru na oddawanie ci tych 100 milionów, jak to było w znanym memie. Jak to się nazywało? To nie były memy. Ktoś był kiedyś z was na takiej grupie. To był 2016-17 rok. Była taka grupa, gdzie były takie memy, tylko że one bazowały na takiej grze słownej. I to się nazywało jakieś hanuszki? Coś takiego? Ktoś z was kojarzy? Możecie mi napisać w komentarzu, o co to chodziło? To były hanuszki? Chodzi mi tylko o nazwę, bo pamiętam, że to była taka gra słowna, często taka bardzo bezsensowna, ale mimo wszystko jakby bazowała na takim humorze absurdu. Natomiast nie pamiętam, czy to były hanuszki? Chyba tak, czekajcie. No okej, pierwszy z brzegu. Jakby pierwsze z brzegu, co mi wyskoczyło. Paweł Kukis. Wszyscy zaakceptowaliśmy jego politykę. Albo to... Policzę, jak skończę, powiedz ile ci wysło. No okej, to były hanuszki. Już nie pamiętam, dlaczego ja w ogóle zacząłem o tym gadać. Coś tu było takiego hanuszkowego? Aha, że nie mam... Nie, to nie do końca były hanuszki z tym oddawaniem 100 milionów, ale to wiecie, o co chodzi. Jakby takie głupie memy. Znowu jesteś za wolnym. Asura próbuje atakować Brogetto, ale ten z założonymi rękoma po prostu odskakuje. Unika jednego ciosu, ale kolejny brokuje. Podmuch powietrza mimo wszystko jest tak potężny, że w sumie nie wiadomo, bo autor nic z tym nie robi. Także po prostu widzieliśmy potężny podmuch powietrza, który myślałem, że może zniszczy skały, myślałem, że może wpłynie na otoczenie, jakoś postacie będą jak u Yang Jidziego zasłaniać twarz, ale nic z tych rzeczy. Co to jest za dziwne uczucie, myśli sobie Asura. I teraz ja muszę wytężyć swoje myślenie, ponieważ to nie jest manga Yang Jidziego. Z całym szacunkiem oczywiście do pana Tybalda Eksplozji, ale porównywać rysunki pana Tybalda Eksplozji do pana Yang Jidziego, w zasadzie do pana, to jest młody dziadek, chociaż młody dziadek tak naprawdę jest już starym człowiekiem. To nie ma co tak naprawdę porównywać, więc tam wszystko wiadomo od razu. Tutaj się muszę trochę przyjrzeć. Brogetto, no tutaj poznaję go po fryzurze. On chyba atakuje Asurę, odrzuca go. A niech to! Reaguj! Sprawiłem, żebyś stał się moją marionetką! Nie oszukuj mnie! Ten głos, to ta wiedźma. Chyba w głowie Asury pojawia się głos Miry. Nie, Toły, zawsze mi się mylą. Toła przecież opanowała Asurę. Ten się łapie za głowę niczym Vegeta w Majin Busadze. O, wróciły ci zmysły. Ach, wyjdź z mojej głowy, krzyczy Asura. Jestem Asura, Bóg wściekłości, nie jestem twoją marionetką. A, rozumiem, im bardziej się wścieka, tym bardziej potężny się staje. Trochę jak Sajanie, mówi Brogetto, obserwując to wszystko z uśmiechem na ustach. W ogóle nie jest przejęty Brogetto tym, co widzi, zresztą co mu się dziwić. Jest połączeniem trójki potężnych Sajan. Toła tutaj próbuje wpłynąć jakkolwiek na Asurę, a o! Gohan? Gohan od tyłu przebija jakimś mieczem z kij albo pociskiem Mirę, Tołę. Gohan miał wracać do domu, wszyscy mu mówili Gohan idź Ojeju, zły Rasta. Rasta, masz chuja z ciasta? Nie, no Rasta Farianie. Jedno serce, jedna miłość. Pozdrawiam serdecznie. Wielkie big up dla ciebie, mój kolego zły Rasta i pozdrawiam i dziękuję za suba. Nie odszedłeś, prawda? Nie. Wiedziałem, że ktoś tutaj pociąga za sznurki. Trudno. Źle się to dla ciebie skończyło, mówi Gohan, który jednak nie posłuchał rodziców i nie poszedł do domu. Przecież on już jest... kurwa, po 40. Dlaczego miałby iść do domu? Dzięki no może przesadziłem, ale generalnie jest już dorosłym człowiekiem. Dzięki Gohan, a teraz zejdź z drogi! Myślałem, że ten rozdział troszeczkę tutaj lepiej przedstawi Gohana, bo ostatnio nawet nie dałem miniaturki dla tego rozdziału mangi Dragon Ball Wrath, bo Gohan został potraktowany po prostu gorzej niż w Resurrection F. Co? Będziecie dalej walczyć? Tak, chcemy przetestować limity tej fuzji. Jeśli mnie dotkniesz, pomogę ci znaleźć twoją córkę, mówi Brogetto. To już nawet nie jest walka, to jest dosłownie zabawa. Brogetto proponuje tutaj grę. Jeśli to jest jedyna opcja, mówi Asura, który wraca na nogi. Zobaczymy, czy będzie miał jakieś jeszcze zapasy siły. Dalej, Sajanie! Pokażę wam, co potrafi Bóg wściekłości. Zostało nam jeszcze 20 minut, więc powinno być wszystko w porządku, mówi Brogetto, który tworzy w swoje ręce miecz z ki. Bez zastanowienia atakuje Asurę, ale ten w ostatnim momencie jest w stanie zareagować. Łapie ten pocisk ki tuż przed swoją twarzą. Jego ataki są bardzo szybkie.
O, oczywiście Gohan musiał tam przylecieć po to, żeby nam to wszystko komentować, przecież nie włączy się do walki, no po co? Ale refleks Asury jest bardzo imponujący. Asura odrzuca ten atak, Brogetto cieszy się pod nosem, mimo wszystko doskakuje po raz kolejny do Asury, nie wiem jakim cudem pojawił się tuż przed nim. Asura jest zmuszony kolejny raz bronić się, łapie 2 rękoma ten miecz świetlny, który Asura stworzył sobie z ki. Dlaczego znowu wykonujesz atak, który nie działa? Pyta Asura, ale mimo wszystko jest przytłaczany pod naciskiem tego potężnego ki potrójnej fuzji. Chcę tylko sprawić, żebyś się wściekł, odpowiada Brogetto. Włączymy Super Saiyanina 2! To w takim razie czym będzie Brogetto White? To jakimś Ultra Instynktem będzie w takim razie? Dobra, Brogetto włącza Super Saiyanina 2, atakuje Asurę, wielki wybuch, zniszczycie całą ziemię, jeśli nie będziecie uważać. O, Piccolo wszystko to obserwuje z Gotenem. Goten, czy Gohan naprawdę tam jest? Tak. Nie wiem po co ta była wstawka tutaj, przecież w ogóle Piccolo i Goten nie biorą udziału w tej walce. Brogetto jest trafiony przez Asurę, ale wygląda to tak jakby trochę Brogetto się dał. Nie wiem, nie widzieliśmy jego wyrazu twarzy, ale to wygląda w taki sposób jakby Brogetto trochę dał się tutaj. No dokładnie. To wszystko? Potrafisz być irytujący, odpowiada Asura. Wygląda na to, że Brogetto uwalnia kolejne pokłady energii, skały zaczynają pękać, Gohan nie wiadomo po co tam cały czas stoi, pojawia się tuż przed Asurą potrójna fuzja. Wstrzymujesz się. Przestań się ze mną bawić. Ty robisz to samo. Boisz się, że zniszczysz ziemię, odpowiada Asura. Brogetto patrzy, nie wiem, dziwnie mi przechodzi przez język słowo Brogetto. Dosłownie to nie brzmi nawet poważnie, no ale okej. Brogetto... To tak jakby nazwać Vegito jakimś swoim bratem, prawda? Vegetto, Brogetto. No ale okej. Brogetto patrzy na niego Pokaż mi, co potrafisz z niebieskimi włosami. Potrafię iść jeszcze dalej, mówi Brogetto, który zaczyna się wściekać. Łącząc legendarnego Super Saiyanina i Super Saiyanina boskiego, wiem, że mogę prześcignąć wszystkie poziomy, które do tej pory znaliśmy. On chce połączyć co? Legendarnego Super Saiyanina i boskiego Super Saiyanina, czyli to będzie legendarny, boski Super Saiyanin Brogetto. Możesz nazwać to legendarnym Super Saiyaninem Godem albo Super Saiyaninem White. Chcę wam coś pokazać. Proszę nie zwracajcie uwagi na moją fryzurę, ale kto z was pamięta... O, kurwa, dobra, weź. Kto z was pamięta ten film tutaj na górze? Zobaczcie tytuł. Super Saiyan White, kwestia czasu. Tam ludzie pisali, że... chłop przewidział Ultra Instynkt. Nie. Ja cieszę się, że jesteście dla mnie mili. Nie przewidziałem Ultra Instynktu. Sam kolor włosów to nie wszystko. Ultra Instynkt to nie jest kolejny stopień Super Saiyanina. Ale... jeśli mielibyśmy uznać, że... Okej, nieważne. Brogetto White pojawia się na końcówce 6 rozdziału, a my przechodzimy do kolejnego, który nazywa się... No właśnie, tak jak widzimy, to jest ten rozdział, na który najbardziej czekałem w przypadku mangi Dragon Ball Rough. Brogetto White, czyli jest to boska forma, ale łącząca też geny legendarnego Super Saiyanina. Zamasu w ogóle to... Co? Kurwa? Czekajcie, ja coś ominąłem? No nie, no o co tu chodzi? Czy to jest moc śmiertelnika? Zastanawia się Zamasu. Jesteśmy w linii czasowej Future Trunksa? Dlaczego nagle jesteśmy w linii czasowej Future Trunksa? Czy oni to czują z innej linii czasowej? To wygląda jak moc ojca, mówi Trunks, który walczy z Zamasu. Ale ta moc dochodzi skądinąd, w sensie z innego miejsca. Co to jest? W tej formie jestem w stanie niszczyć czasoprzestrzeń. Teraz możemy się bawić. Ale będę ostrożny, mówi Brogetto White, który wygląda na to, że tutaj jeszcze jest w stanie opanować jakkolwiek swoją wściekłość, prawda? Mimo tego, że nie ma tutaj widocznych oczu, ma tylko białe gałki oczne, to jest w stanie zachować świadomość i w normalny sposób rozmawiać. Chociaż w tej mandze widzieliśmy zwykłego Broliego, który też był w stanie rozmawiać. To co było trochę dziwne, no ale niech będzie, że pan Tybalt w ten sposób to ugryzł. Ale to ciało ma problemy, żeby utrzymać tak dużą energię. Mogę wybuchnąć w każdym momencie. Ta fuzja będzie trwała prawdopodobnie około 30 sekund. A potary się już łamią ze względu na moc tej fuzji. To jest akurat fajnie napisane, bo nie byłoby to realistyczne, gdyby tak olbrzymia moc jakkolwiek nie wpływała na te kolczyki, prawda? No nie wiem. O kurwa, Elder Kaioshin bawi się piłką w kąpieli. Jestem trochę za jasny, trochę się ściemnie, co wy na to. Ta fuzja jest zdecydowanie za bardzo niestabilna. Dobra, zrobią obrażenia wszechświatom. Walka Virusa i Goku miała też zniszczyć wszechświaty i chuj z tego wyszło. Nie jest dobrze. Dobra, cicho. Mistrzowi Zeno się to nie spodoba. Lordzie Virusie, dziwne rzeczy dzieją się na Ziemi.
A trójka idiotów dostanie ode mnie reprymendę jak wrócimy, mówi Beerus. Dobra, dajcie się pobawić. Nawet jeśli nie mogę czuć boskiej energii, ta presja jest monumentalna. Goten, skąd ty znasz takie słowa? Byłeś, to już w sumie taka fryzurka, że to Goten chyba nastoletni. To jest przerażające. Chcę zobaczyć ją z bliska. Goten, idziemy do Gohana? Zostaniecie zabici, nawet o tym nie myślcie, mówi Piccolo. Dobrze, Piccolo, musisz tam trzymać ich w ryzach. Hit nawet jest, no co to? Hit w ogóle, co to jest? Gdzie oni są? Skąd dochodzi ta monstrualna energia? To energia podobna do pataty i kabby. Tutaj jest napisane kiabe, no wiadomo o co chodzi. Ale jest bardziej intensywna. Aha, bo w tym czasie odbywa się turniej szóstego wszechświata, tylko że inny. To fajnie, że tutaj ma... Zobaczcie, w ogóle trybuny tam są z ludźmi, jakby to było Tenkaichi Budokai. Kabba i patata piją się na tym turnieju obecnie. Ale my przechodzimy do Brogetto White. 30 sekund miała ta fuzja trwać, a my jesteśmy na 7 stronie rozdziału i ona dopiero teraz rusza. No ale okej, dostaliśmy reakcje różnych osób w różnych częściach wszechświata, nawet w innych liniach czasowych, więc niech będzie. Brogetto rzuca się w stronę chyba Asury, no kogo miałby się rzucić? Ten atak Ki wygląda na to, że robi wyrwę w czasoprzestrzeni podobną do tej, którą tworzył Goku Black w anime. Czy ty właśnie otworzyłeś wyrwę w czasoprzestrzeni? Wiesz, że będziemy mieli problemy. To nie jest chyba miejsce na taką zwykłą rozmowę, no ale niech będzie Asura. O, no merci, ale dziękuję za propozycję. A Brogetto rzuca się w stronę Asury. Co to jest za ręka? Nie, to jest... Czyja to jest ręka? Czyja to jest noga? Tu jest jakaś noga, która staje, ręka, która jest otwarta, zaciska pięść. To jest chyba pięść Asury. Tak, zderzają się pięściami. Nie czułem się tak od walki z Augustem Poniatowskim? Ich zderzenie jest tak potężne, że otwierają się wyrwy w czasoprzestrzeni. Elder Kaioshin już się ubrał, wyszedł z wanny. Elder Kaioshin wyszedł z wanny w przeciwieństwie do Żukosi. To już dzisiaj dwie uszczypliwości o zabarwieniu politycznym, ale taki mam humorek. Akurat tak się składa, że jesteśmy świeżo po wyborach, także sobie pozwalam. 23 seconds. Czekaj, co? 23 sekundy? Ja pierniczę, to jest lepsze niż turniej mocy. Czuję się, jakbym czytał ten rozdział już 10 minut, a minęło tylko 7 sekund. To faktycznie tutaj ten Brogetto White ma mocny wpływ na czasoprzestrzeń. No ale jakim cudem on nie jest w stanie uderzyć Asury? Chłop był w SSJ2 i walczyli na równi, a teraz jest... kurwa w połączeniu boskiej formy z legendarną, potrójna fuzja i on nawet nie jest w stanie go trafić. No ale okej. Doskakuje do Asury, w końcu go czymś trafia, jakąś kulkę przed jego twarzą tworzy, Asura jest nią trafiony, wygląda na to, że jest porażony dosłownie jak w przypadku tego ataku, który wykonywał Roshi, to się nazywało Bankoku Bikurisho. Tak jest tutaj porażony, przytrzymany w tej energii. Moja moc rośnie, aż się przelewa. O nie, zaczyna się zachowywać jak Broly, mówi Elder Kaioshin. I jeszcze coś tu się... Nie, to jest Makanko Sapo? Nie, on tymi palcami chyba macha i robi jakiś kolejny podmuch ki, który trafia czy trafia w Asurę, jest już przed jego twarzą 19 sekund. Congrats for the counter? Co? Co? Gratuluję ci tej kontry, mówi Brogetto? Skontrował to Asura? Asura skacze w stronę Brogetto, coś zaczyna robić dam w rękach, zaczyna się wściekać. Zastanawiam się, czy ta fuzja to był dobry pomysł, mówi Gohan, który jest za skałą, która jakimś cudem jeszcze wytrwała to wszystko. Wszechświaty zaraz wybuchną, wedle słów Elder Kaioshina, ale skała 20 metrów od walki dalej stoi. O, Toła w ogóle leży. O, zajebiście. Przez to, że zmusiłam ich do fuzji, stworzyli wiele wyrw w czasoprzestrzeni i teraz oni, nie wiadomo jacy oni, zostaną uwięzieni ze swoich więzień, czyli będziemy mieli jakiś turniej czasoprzestrzenny, tak samo... O, jeszcze Mira się pojawił. Tak samo jak w Super Dragon Ball Heroes? Co? Ta aura wychodzi z jednej z wyrwy. Tak. W końcu jestem wolny. Byłem w tej wyrwie za dużo czasu. Dziękuję ci, Toła. Teraz będę w stanie się zemścić na tych Saiyanach. Jeszcze może Hit wyjdzie z kieszonki czasowej, ale nie może on, bo jest na turnieju. To Mira tym razem wyszedł z kieszonki czasowej. Co jest? Jakiś znowu złol się pojawił na polu bitwy? Czuję nagle tę obecność Brogetto i... ten moment nieuwagi wykorzystuje Asura, który trafia go prosto w twarz. 10, 9... 8. W końcu udało mi się ciebie trafić. Hej, czy to nie oznacza, że teraz będzie musiał Brogetto spełnić swoją obietnicę i pomóc Asurze szukać córki? No bo powiedział coś takiego. Opuściłeś swoją gardę. Musimy się skryć, mówi Mira do Toły, która nagle jest już tutaj, przecież ona była przecięta, a już nie jest przecięta. No okej. I co, uciekają? A Gohan mówi, a niech to, byli za szybcy. Nie wygląda to dobrze. Gohan jesteś frajerem w tej matce, przepraszam.
Oryginalnie cię lubię, ale w tej mandze jesteś frajerem. Uciekli mu sprzed nosa. O, Jemen tam, zapomniałem o nim totalnie. Jakieś tam rzeczy się dzieją pod naszą nieobecność, Augustie. O, szkoda, też chciałem się pobawić. Tak czy siak, Asura całkiem dobrze sobie radzi. Jest moim najlepszym uczniem, mówi August. A niech to, moje ciało zaczyna stawać się coraz słabsze, mówi Asura. Dalej, mówi Brogetto, chcę zobaczyć cię w twoim maksymalnym poziomie mocy. A niech to, fuzja się zaraz kończy, czuje to Brogetto. Przyjmij to, Sajanie. Asura próbuje wyprowadzić cios, jakim cudem Brogetto White przegrywa. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego on przegrywa? Bo jego imię pochodzi od Vegetto, czyli Vegito. A Vegetto, czyli Vegito, ma w krwi po prostu przegrywanie. Albo przynajmniej rozcalanie się przed wygraniem. O, jednak jeszcze się fuzja nie skończyła. Wystarczy mi. Dotknąłeś mnie wcześniej. A, czyli dał mu fory, dał się dotknąć i teraz Brogetto staje się poważny? Super, zostało jakieś 3 sekundy do końca fuzji. Fuzja się skończy, prawda? Powiedz mi, jak wskrzesić moją córkę. Cóż, po prostu użyjemy smoczych kul, żeby ją wskrzesić. Co ja kurwa czytam? Nie no, co ja kurwa czytam? To taka tajemnica była? Jak taki gość jak ty ukrywał się... Ochronilibyśmy ziemię wiele razy. Bardzo skomplikowane. Zostałem 2 lata temu. Zostałem zamknięty w pudełku znalezionym na plaży przez Spoka. Potem obudziłem się martwy w przestrzeni kosmicznej. Olga, Jasza... Dobra, chuj mnie to obchodzi. Tak, zaraz kończę czytać tę mangę. Chciałem dojść tylko do Brogetto White. O, jeszcze się rozcalili. I fuzja została zniszczona. Potara. Stary Kaioshin... nie martw się, Goku starym Kaioshinem. On ma... Przecież to tak naprawdę te potary to są tylko z cheatosów wzięte. On ma ich na pęczki. Co? Co? Oni się nagle dogadują? Co? Nie martwcie się. Powiecie, że to moja wina. Aha, że kolczyk jest zniszczony. Ten Bóg i tak się mnie boi. Wszyscy są malutcy. No, może poza wirusem. O, naprawdę? Dzięki, Asura. A ty co zrobisz, Broly? Vegeta pyta Broliego. Wracam do treningu. Zajebiście się ta walka zakończyła, nie? Zobaczcie. W tym momencie, na początku tej strony, mamy jeszcze walkę i Brogetto. Na kolejnej stronie wszyscy już się rozcalili, polecieli do domu i tak dalej. Tydzień później, jeszcze mamy timeskip. Zajebiście. Tydzień później po tych wydarzeniach Goku i Vegeta użyli smoczych kul, żeby pomóc Asurze, ale nie wszystko poszło tak jak planowali. Bo... O, smok nie może wskrzesić osoby, która żyje, więc przynieś mi tutaj moją córkę. Nie mogę, ponieważ jest pod zaklęciem, które wykracza poza moje możliwości, mówi Shenlong. W takim razie zostaje jedna opcja. Przenieś mnie do mojej córki. O! Przeniósł. Cóż, jakie jest twoje następne życzenie? Wasza dwójka niech się nie rusza. Kto tutaj to mówi? Aha, Mira. Shenlong, spełnij moje życzenie. Spraw, żebym był nieśmiertelny. I on to spełnił, nie? Oni stoją i się gapią. Nie wiem, ile musiałoby być lajków, żebym chciał czytać dalej tę mangę, ale zastanowię się jeszcze. Bo teraz powiem wam, że ile następny rozdział ma 48 stron i to będzie turniej. Kurde, no ten turniej niszczycieli trochę mnie ekscytuje. Jakiś gościu, kurwa, z długimi uszami trzyma Zeno za głowę. To jest mistrz Zeno? Hej, ty tam. Kim ty jesteś i co robisz z Zeno? Jestem poprzednim Omni Kingiem. Poprzednikiem Zeno. Chakwaratin. Kurwa, rzucił Zeno jak jakąś pacynkę. Era Zeno jest zakończona. Zostawił za dużo anomalii w tym świecie, takich jak na przykład Sajanie albo Nameczanie. Ludzie tak potężni jak bogowie i inni próbujący ich imitować, tworząc smocze kule. A, że nie mogą istnieć, okej. Nie obchodzi mnie to, co gadasz. Możesz być ostatecznym bogiem albo czymkolwiek. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest moja córka. I co z nią zrobiłeś? O, twoja córka? Masz na myśli Mitrę? Tak, jest tutaj. Zamknąłem ją w tej kulce. Ten był w pudełku, no to płynie w rodzinie być zamykanym w jakichś pudełkach, prawda? Zamknąłem ją tutaj i czekałem, aż przyjdziesz. Mam dla ciebie test. Jeśli ci się nie uda, będę musiał zmienić swoje plany. Zabrałeś... Okej, ten się wścieka. O kurwa, Asura tworzy jakieś pierścionki za swoimi plecami. Goku i Vegeta biją się z Mirą. Wymiarowa wojna się zacznie. O kurwa. Zanim pójdziecie, możecie zostawić lajka, zostawić suba i dać znać. Naprawdę, jeśli chcecie, żebym czytał to dalej, to musicie mnie namówić. Chyba że będę miał akurat dobry dzień i postanowię nagrać dalszą część, ale... Tybalt Eksplozja. Linki do autora w opisie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem. Dziana.